Witajcie! Witajcie ponownie na kanale Family Hiking. Zaczynamy swoją przygodę na Chorwacji. Kolejny cykl filmów pod tytułem Misja Chorwacja. Obecnie jesteśmy w górach. Natomiast bardzo blisko, na południu Chorwacji, bardzo blisko nas jest miasto Klek. To jest taka turystyczna miejscowość. I nad Klekiem wznosi się zamek Smreden Grad. O samym zamku powiemy więcej za chwilę. Musimy jeszcze około kilometra do zamku dojść. Natomiast tu, gdzie jestem teraz, to jest stare, średniowieczne grobisko w Prowiciu, tak zwane. Tutaj jest ponad 100 nagrobków, które część tutaj w ogóle jest datowana, że prawdopodobnie od czasów prehistorycznych to miejsce służyło do chowania ludzi, natomiast jest ponad 100 grobów zachowanych. Część z nich jest zniszczona, niektóre płyty się zachowały. Cały teren wygląda tak. A nas na zamek czeka droga jeszcze tam. Natomiast to jest jedno z najważniejszych i najlepiej zachowanych grobisk wczesnośredniowiecznych w Chorwacji. Miejsce takiego dziedzictwa kulturowego. Jest ono wpisane na jakąś tutaj listę właśnie zabytków lokalnych i jest po drodze do tego zamku Smreden Grad. Zamek jest ciekawy, bo tam są fajne historie, o tym zamku powiemy więcej, ale pierwszy przystanek, początek tego filmu to jest właśnie to grobisko. No, teren jest niesamowity. A to właśnie te płyty to są nagrobki. Na niektórych jeszcze widać jakieś inskrypcje. Zaraz sobie poszukamy czegoś. O, tu widać coś zachowało. Ewidentnie płyta nagrobna. No, są już zniszczone, na pewno erozja, deszcze zrobiły swoje, ale miejsce robi robotę. To nawet widać jakiś herb, prawdopodobnie. Że niesamowite miejsce pełne historii. Zanim dojdziemy do zamku, to właśnie przechodzimy przez to. Tutaj ewidentnie wykuty, zachowany nagrobek. Tutaj kolejna płyta, też jakiś herb. Grobisko na Prowiciu. Z drogi się schodzi po prostu i całe tutaj to zbocze to są dawne groby. No dobra, ale to był tylko taki wstęp. Nas czeka jeszcze droga tam. Na zamek, bo zamek oprócz oczywiście walorów widokowych posiada fajną historię, jakieś tam legendy. No i był ważnym miejscem tutaj strategicznym. Także idziemy dalej i łączymy się z zamkiem. Po około 20 minutach wędrówki dotarliśmy do Smreden Grad. Ta nazwa, ona może tutaj budzi pewne skojarzenia, ale o tym zaraz powiem więcej. Natomiast tutaj już są pierwsze jakieś ruinki.
Ale tutaj chyba nie wejdziemy, bo jest zawalone. Natomiast to mi wygląda jak na jakieś zabudowania takie gospodarcze, późniejsze, jeśli chodzi o ten zamek, które no, były pomocnicze po prostu i obecnie są w stanie ruiny, a zamek jest obok nas. Idziemy. O co chodzi z tym zamkiem? Tak naprawdę Chorwacja to takie bardzo ciekawe miejsce, w którym staczały się różne tutaj wpływy tureckie, Republiki Weneckiej, czy różnych tutaj takich księstw, można powiedzieć, chorwackich, czy różnych po prostu możnych rodów, które tutaj po prostu sprawowały władzę polityczną. Natomiast sam zamek Smrden został wybudowany na początku XV wieku właśnie przez Turków w celu zabezpieczenia miasta portowego Klek, które obecnie jest miasteczkiem turystycznym, oraz wejścia do Zatoki Neum. Chyba Neum to się nazywa. A sprawdzę, mam tu ściągę. Neum, Zatoki Neum. To było dość ważne miejsce. Wcześniej widzieliśmy te groby, więc to świadczy o tym, że faktycznie coś tutaj się działo od czasów średniowiecznych. Natomiast zamek był w posiadaniu Turków do końca XVII wieku, kiedy to przegnała ich stąd Republika Wenecka, która ostatecznie Osmanów wygnała w 1698 roku. Zameczek jest dość duży, on wygląda niepozornie, ale chcę wam pokazać widoczek, jaki stąd jest. To właśnie poniżej mnie to jest to miasto Klek i wejście do Zatoki Neum. Idziemy sobie do pierwszych zabudowań, później będziemy eksplorować dalej, bo zameczek, mówię, niepozorny, ale robi robotę. Tutaj jesteśmy w pozostałościach jakiejś wieży dawnej, ale w ogóle zameczek, przez to, że on był XV-XVI wiek, to ma taki charakter bastionowy. Po prostu tutaj są bastiony. To, co jesteśmy, to jest taki bastion. To już widać, że było przystosowane do używania broni palnej. No jest D. Najlepsze, że ponoć jest droga i tak wskazuje Google Maps, że trzeba tam gdzieś się zatrzymać w tym miasteczku i po tej skale wchodzić. No nie podjęliśmy się tego, chociaż widziałem filmik, jak jakieś turystki z dziećmi tutaj wchodziły i te dzieci niosły tą drogę. No pełen jestem podziwu. Dobra, przełączę sobie na mikrofon z tyłu i będziemy podziwiać to piękne miejsce. Ale jeszcze chodźmy tutaj do tego bastionu na górze. Ewidentnie on tutaj flankował to podejście pod te mury. W ogóle dzisiaj pierwszy dzień, dopiero przyjechaliśmy prosto z drogi, także jesteśmy wymęczeni,
No ale co zrobić? Trzeba nagrywać, jak są takie piękne widoki. Patrzcie tutaj. A tam jest wieża i chyba zacznę od tego miejsca. Warto jeszcze wrócić do odwiedzonego przez nas grobiska, gdyż to miejsce nie dawało nam spokoju. Typ nekropolii Steczak pochodzi od średniowiecznego rzeźbionego nagrobka kamiennego z terenu Bośni i Hercegowiny, zachodniej Serbii, północnej Czarnogóry oraz właśnie środkowej i południowej części Chorwacji. W 2016 roku zostały one wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wcześniej funkcjonowały różne nazwy tego nagrobka. Współczesna nazwa Stecci pojawiła się w połowie XIX wieku i wywodzi się od czasownika stać, oznacza wysoki, stojący kamień. Najprawdopodobniej Stecci pojawiły się w drugiej połowie XII wieku, rozprzestrzeniły się po XIV wieku. Były wznoszone głównie z wapienia, powszechnie występującego w regionie, a także innych kamieni. Kamieniołomy znajdowały się w pobliżu cmentarzy, by ułatwić transport wielotonowych nagrobków, wykuwanych i często ozdabianych reliefami właśnie w kamieniołomie. Idziemy do wieży. Tu w ogóle trzeba uważać, bo chyba jak ktoś tu ma domek, jest po prostu jakaś prywatna własność, żeby po prostu tutaj nie wchodzić komuś w posesję, ale nie widzę żadnych tabliczek. Tutaj mogła być brama do tego zamku, bo mówię, znowu pozostałości jakichś bastei, widoczny otwór strzelecki, a tu jest właśnie ten główny trakt, więc tutaj mogło być jakieś wejście albo niekoniecznie, bo tu był mur, ale droga prowadzi tędy, no ale jest wieża. Że obchodzimy ten zamek. Nie wiem, czy do tej wieży da się jakoś wejść. Mam nadzieję, że tak. Dobra, jesteśmy z powrotem na tym dziedzińcu. Tutaj w ogóle jest też późniejszy kościół, zaraz sobie tam pójdziemy. To jest kościół chyba w niebowzięcia, czy w niebowstąpienia. On jest późniejszy, chyba XVIII wiek, no po tym jak już Turków tutaj nie było. Nie wiem, czy da tu gdzieś wejść do tej wieży. Tu nie bardzo. Ja pójdę ich posłuchać. No niestety do wieży nie ma wejścia. Jedyne co możemy sobie tutaj zobaczyć, tylko tyle się udało zobaczyć, natomiast ewidentnie tutaj gdzieś musiało być wejście, bo ona stała przy głównym szlaku i po prostu flankowała jakby ten zamek. No takie wieże były najlepszym punktem obrony. Dobra, a ja schodzę niżej, tam gdzie jest ten kościółek, bo tam jest też piękny widok.
No, robi się gorąco. Jak tu jechaliśmy, to było zimno, także jeszcze ciuchy mamy z Polski, ale kurczę, no fajnie, fajnie. Trzeba będzie się na kolejną wyprawę lepiej przygotować i ciuchy bardziej letnie. A tutaj jesteśmy w środku tego zamku i są pozostałości różnych budynków. A tutaj przede mną ten kościół w niebowzięcia. A tutaj świetnie zachowany mur. Taka kurtyna. Tak jak mówię, kościół jest późniejszy, no być może stoi na miejscu jakiegoś meczetu albo czegoś. Zagospodarowali to. Skąd w ogóle nazwa Smrdengrad, czyli śmierdzący czy smród zamek? To się wzięło z tego, że legenda głosi, że właśnie ten zamek szturmowali Osmanowie. No i zginęli tutaj cały oddział i nikt ich ciał nie posprzątał. No i jak można się domyśleć, w tej temperaturze, w tej pogodzie, no smród był ogromny, tak? Stąd też taka legenda. No ile w tym prawdy? No coś tu musiało być, że nieładnie pachniało. Ale patrzmy sobie jeszcze na widok. Ten kościół, zaraz go zrobię stamtąd. Hello. A może uda się nawet zajrzeć do niego. Słuchaj, panowie coś robią, bo normalnie widziałem na zdjęciach, on jest zamknięty, więc no nie weszlibyśmy tam, a tutaj chyba coś przygotowują, więc mieliśmy niepowtarzalną okazję zajrzeć do tego kościółka, który normalnie jest zamknięty. To być może tutaj się odbywają jakieś pielgrzymki, chyba 15 sierpnia, z tego co czytałem. I faktycznie ludzie tutaj przychodzą, tam z dołu, z klek. Natomiast no widok jest nieziemski. Gdzie jest chyba ta droga z klek, co tutaj ludzie wchodzą. No. Współczuję, podejdę sobie tam, żeby pokazać wam, jak jest stromo. My cieszę się, że szliśmy ponad kilometr, a nie po tych skałach. Tyle z eksploracji zamku. Mam nadzieję, że tutaj nie będę nikomu przeszkadzał, uda się polatać dronem, więc dołączymy coś jeszcze w narracji i jakieś fajne zdjęcia z góry. A ja wracam, żeby się połączyć z rodziną. Także dzięki, trzymajcie się póki co. Z murów zamku i dobrze zachowanych wież roztacza się piękna panorama okolicy. W obrębie ruin najlepiej zachowanymi obiektami jest cerkiew z prostokątną absydą i dzwonnicą oraz jedna z wież. Dodatkowo z Klek poprowadzona jest tam trasa piesza, którą co roku 15 sierpnia odbywa się procesja. Legenda głosi, że miejscowa ludność odbiła umocnienia z rąk tureckich, a przy ponownej próbie zajęcia ich przez pierwotnych właścicieli doszło do krwawej obrony. 6000 tureckich żołnierzy atakowało warownię, bronioną przez 57 Chorwatów. Ilość ciał poległych była tak wielka, że niepochowane zaczęły gnić. Stąd nazwa miejscowości.
Niemniej miejsce jest bardzo urokliwe, z góry roztacza się przepiękny widok, a żaden przykry zapach nam nie przeszkadzał. Udało się polatać dronem, więc filmik jest kompletny. Mam ujęcia z góry, mam ujęcia z dołu. Jak na pierwszy dzień, przyznam, nie było najgorzej. Musimy tylko lepiej się ubrać następnym razem, bo jest gorąco. Także zamek Smrden zaliczony, Smrden Grad. A ja uciekam, żeby połączyć się z rodziną. Dzięki za ten odcinek. Mam nadzieję, że początek naszej misji na Chorwacji był udany, że się Wam podobało. Będzie dużo więcej. Mam nadzieję, że plan wypali. Żegnam się. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.